Hej, od ostatniego filmiku dużo się działo, bo byliśmy znowu w pracy w Norwegii i w czerwcu wróciliśmy z powrotem i tak naprawdę od razu zabraliśmy się do roboty. Proces przygotowania do budowy zajął nam dużo dłużej niż myśleliśmy, bo musieliśmy drzewić podłogę i zająć się innymi małymi rzeczami przed położeniem paneli na ściany, więc ten filmik będzie właśnie o tym. Dlatego warto mieć jakąś ochronną odzież, a już na pewno okulary i maskę, nie? Bo to są duże kawałki, które wystrzeliły mi prosto w nogi. Kupujemy płyty XPS na ocieplanie. Termoizolacja. Kupujemy grubszą, 5. Będziemy ją dopasowywać do tych przestrzeni takich, tych pustych przy blasze. A kupujemy dużo 2 i ją damy wszędzie razem z tą, ze sklejką i to powinno działać dobrze. Ja planuję porobić takie kotwice jak tu są, ni to nakrętkami, żeby to powiedzmy było demontowalne, nie? Bo ta podłoga tak jest też zaprojektowana. Też ma przecież kotwicę, jest dokręcana, nie? Po jednej stronie jak jest Ale dużo Mamy drewno! Mamy materiały na ścianę. Budowa się zaczyna! Ale nie wiemy, co się dzieje. Dziadek mi pożycza narzędzia i się bardzo cieszę. Zawsze chciałem od niego je pożyczyć na jakiś projekt. To jest odkurzacz, tu mamy piłę, tu jest wyżynarka, tam jest stolik, no i szlifierka. Tylko żeby nie jeździło. Nie wiadomo, jakim cudem nagle zrobił się lipiec, a my tak naprawdę nie zrobiliśmy za dużo. A w dodatku zobowiązaliśmy się, że pojedziemy na obóz harcerski do naszego starego środowiska jako kucharze, więc mieliśmy tak naprawdę 10 dni na to, żeby założyć podłogę, ściany i sufit, a oprócz tego całą izolację i masę bitumiczną, ale przynajmniej mieliśmy teraz większą motywację i od razu zaczęliśmy od wycinania kształtów pod ściany. Robienie tego na dworze jest tak wiele łatwiejsze i szybsze. No to jazda. Robimy kotwicę w blasze i używamy nitonakrętek, bo wydaje mi się, że to będzie wystarczająco wytrzymałe i nie chciało się nam kupować drogiego narzędzia, które się potem psują i w ogóle, więc wyczaiłem, że można to robić też taką metodą za pomocą śrubki i nakrętki. Jestem z tego mega zadowolony. Bardzo polecam. To prezentuję. Uwaga. Mamy blaszkę jako podkładkę, właściwie to mogła być podkładka. Mamy śrubę
nakrętkę i tą naszą nitą nakrętkę, którą będziemy wkładać. Nie patrzcie na tą dziurkę i na te zaznaczenia, bo to będzie ważne. Przy używaniu tak tej śruby, ona się jakby zużywa, więc tak tylko mówię, że co jakiś czas może trzeba ją wymienić, ale to nic. Bo przecież to nic nie kosztuje praktycznie. Nakrętkę będziemy dokręcać, a tą śrubę będziemy przytrzymywać. Przez to ta nakrętka będzie wypychać jakby tą śrubę i ciągnąć tą nitą nakrętkę, tak jak to by zrobił ten przyrząd. I dzięki temu ta nito nakrętka się ściśnie i się będzie trzymać. Teraz jak montuję te filmiki, to mam wrażenie, że chronologia zdarzeń nie jest jakoś bardzo zrozumiała, ale tak to wyglądało, że robiliśmy wszystko naraz, więc dlatego to może się takie wydawać. Tutaj naklejamy masę bitumiczną, która ma wygłuszać drgania blachy. No i do tego jest takie specjalne narzędzie, żeby masę, która jest troszeczkę podobna, mam wrażenie, do smoły, bardzo dobrze na całej powierzchni przykleić. Jednego dnia na szczęście przyjechali nasi znajomi trochę nam pomóc i byliśmy w stanie dzięki temu postawić już próbnie ściany. Oskar szlifował wszystkie kantówki, Florek próbował przymierzać i wypracowywać wszystkie panele, a Juras wycinał, a raczej rzeźbił XPS na kształt tych wszystkich wnęk w blasze. A w tym samym czasie ja zajmowałam się zardzewiałymi śrubami, które przytrzymywały oryginalną podłogę w aucie. Zajęło mi to w sumie chyba z 3 godziny i totalnie zapomniałam o tym, żeby to nagrywać. Teraz jest ulepszone narzędzie. Blaszka, wygiąłem ją trochę, bo czasami to przeszkadzało i mam większy klucz do trzymania tej śruby, bo no jest o wiele łatwiej przez to. Cały czas brakuje mi klucza z terkotką, to by pewnie było dużo prostsze wtedy. Zakładamy. Musi być na pewno w tą nitą nakrętkę musi być w pełni zagłębiona ta śruba, żeby jakby ciągnąć tą nitą nakrętkę za całą długość tego gwintu, nie? No żeby tego gwintu nie zepsuć. Okay. Teraz to się tu może opierać. Specjalnie jest ten uskok tutaj, ta śruba musi być trochę dłuższa i wtedy tym kluczem można bardzo łatwo przeskakiwać. W pewnym momencie robi się tak naprawdę ciężko, no to ja wtedy tak jeszcze tylko lekko dociągam, żeby na pewno mocno chwyciło, ale co to zrobiłem? Powiedziałem ale, nie powiedziałem o co chodzi.